pokazać. Nie zdążę już. No to... A co będzie w ciągu całego roku, znaczy w ciągu całego lata, to też zobaczymy, bo słyszeliśmy. Znaleźliśmy pole, taki nieurodzaj, tam się nic nie robi. Nieużytek i jakieś tam błota i jakieś ludzie gruzowiska. No ninja. Pokaż jakie masz ruchy. I jaki jest wynik? Zapewne jesteście ciekawi, ile w końcu wyległo nam się tych pisklaków. Widzieliście już cały proces wykluwania się i jak w nocy je tutaj przetransportowaliśmy. Wszystkie żyją, nic się nie stało, prądu nie zabrakło, więc jest fajnie. A ilość? Klaudia wpadła na jeszcze super pomysł. Marcin bardzo się z tego ucieszył. Bardzo, ale teraz tego nie będziemy robić. Ten płot, który widzicie, tutaj gdzie jest elektryzator, no. Ta linia, która idzie już, ta główna linia, która idzie już do ich obórki, ją zdejmujemy i przeciągniemy ją tutaj blisko właśnie drogi. Tak, i przed wałem. I przed wałem zakończymy. Czyli wiecie, wszystko dupa, no elektryzator, wszystko. Elektryzator jest w miejscu. 1/3 roboty elektryzator. Będzie... Problemem jest elektryzator. Chociaż wiesz, on będzie dobrze służył, bo będzie na te wejście na to pastwisko, ale no nie wiem, będę musiał w jakiś sposób wyłącznik, taki wiecie, zwyczajny wyłącznik po prostu prądu tutaj, czyli 2 kable pociągnę i tam zrobię samą wtyczkę, żeby jak będę chciał przejść na skróty, to nie będę musiał dookoła chodzić z Klaudią. Bo wiecie co, naprawdę ważna jest optymalizacja. Aha, i co my widzimy? No po tych 4 czy 5 latach, jak tu jesteśmy, że wiecie co, naprawdę nie warto pewnych rzeczy przyspieszać za bardzo. Trzeba być na 100% czegoś pewnym, żeby to robić, bo myśmy dużo, przecież tam dom miał stać, teraz jest tu, no kury dobrze trafiliśmy, ale tak. Kury widzieliśmy, gdzie trzeba trafić, bo kury lubią las, lubią drzewa, bo czują się bezpiecznie, czyli jeśli macie jedno miejsce na swoim siedlisku, gdzie są drzewa, tak niestety chcecie tam mieć kury. No my się przeprowadziliśmy w tą stronę, ale powiem wam, że też genialny ruch. Tu by było za blisko drogi, to po pierwsze, po drugie byśmy byli na pastwisku, kury mają jedyne miejsce tam dobrze, więc do kur musielibyśmy kawał drogi biegać. Cienia troszeczkę daje, więc ochłody w lecie, a te lata są ciepłe. Myślę, że no nie wiem, czy to coś na zimę wpływa, no mniej, bez różnicy powiedzmy w zimie, ale to był, mimo że kosztowne było przeprowadzenie 100-metrowej drogi gdzieś tam w centrum działki się umieszczenie, ale miało to sens. Także jak gdzieś tam będziecie się kiedyś budować i szukać miejsca, to uważajcie na przestrzenie bez drzew. Raczej, co nie, w drzewa się próbować. Potrzebne. W szczególności nam się tak wydawało, że byliśmy tak spragnieni słońce, bo byliśmy zamknięci w tych murach, w mieście i... Przynajmniej chwila oddechu, bo otrzymania kamery, bo to też nie jest łatwe. Jesteście w murach, zamknięci, pracujecie w biurze i cały czas no, jednak ten beton was otacza i wy jesteście takie, macie przeświadczenie, że jak wyprowadzicie się już na tą wieś, czy na ten swój skrawek wymarzonego pola ziemi, będziecie tylko marzyli o słońcu i słońcu. Nie.
To jest błędne myślenie. My w tym momencie widzimy, że moglibyśmy mieć tutaj naprawdę Dużo więcej cienia. dużo więcej drzew, dużo więcej cienia. Przepraszam, zobaczcie kto to mówi. To jest dziewczyna, I która tak, uwielbia to słońce. Ja lubię ciepło, ja lubię słońce, ale widzę, że po prostu, no wiadomo, niektórzy mogą powiedzieć od nadmiaru głowa nie boli. Nie, tu akurat boli. Tutaj boli, bo to tak, ciągle jesteście glebę na wam zewnątrz. wysusza, cienia, schronienia nie daje wam dla zwierząt. Ale dla nas też jest za dużo. I dla nas tak samo. Więc my jesteśmy tutaj, no 3/4 dnia jesteśmy na zewnątrz. Czy pada? No pada może to nie, ale jak jest taka nawet pogoda, widzicie, no niby to słońce jest, a nie, ale my cały czas jesteśmy na zewnątrz. Wiatr nas hula i słońce i po prostu czasami człowiek ma dość. Szuka tego cienia, szuka. Dobrze, że mamy ten lasek, ale co ze zwierzętami? No ze zwierzętami musimy tutaj na przykład, zobaczcie, dzisiaj taki dzień jest właśnie pochmurny, dlatego je tutaj wypasamy z tego względu, że no nie będzie im za gorąco. Jakby była na przykład patelnia lipcowa. Właśnie, taka lipcowa, no mogłyby tutaj być 2-3 godzinki z samego rana najlepiej i musiałyby wrócić do obórki. I to wiecie, no to jest czasochłonne, zajmuje wasz czas, no i zwierzętom też nie jest za komfortowo, więc też myślcie, jeżeli wchodzicie na przykład no, w hodowlę zwierząt, bo co innego może troszeczkę jak ktoś tylko skupia się na warzywach, ale jak ze zwierzętami, pamiętajcie, żeby jakieś no, schronienie im szykować. W postaci drzew. My już zasadziliśmy naszą aleję lipową, która właśnie od tutaj będzie zachodnia strona, będzie pięknie dawała tutaj cień na to pole, ale to wymaga lat. To wymaga lat. Tak. Zresztą mówisz o lipach, ale widzicie, no sad też jest Tak, zasadzony. tak. Fakt, że jeszcze nie zaszczepiony. W tym roku nie będziemy szczepić. Chcemy, żeby Może się na jesień, przyjęły. kochanie, Albo na pomyślimy? jesień ewentualnie. No zobaczymy co powie, czy lepsza jesień, czy lepsza wiosna. Tak. Ale zobacz jak się ładnie. No i jedno nam się drzewko tylko nie przyjęło. Tak. Zresztą na tych pastwiskach tutaj, zresztą wiecie, te wszystkie drzewa, te modrzewie, tam te choinki, to wszystkie drzewa były nasadzone, bo tu nie było w ogóle drzew, ale też na pastwiskach, na każdym pastwisku jest drzewko owocowe posadzone i jeszcze będziemy dosadzać tam w swoim czasie. Ale mucą. One ze szczęścia nie wiedzą gdzie iść, wiesz, bo wszędzie jest lepiej. Jeszcze nie zgryzają tak na dole, wiesz, to jeszcze tylko tak w górę. O, chodzi i wącha. Przecież tutaj nikogo nie było, co wąchasz? No i idzie dalej. No i wiecie co? To jest takie irytujące, bo nam mówiono, że tam tak jak pole golfowe nie ma szans. Najpierw to cały czas chodzą do przodu, Tak. wyjadają, no i później się zaczyna takie coraz bardziej skubanie. Im jest gorzej, tym bardziej jest pole golfowe. Tak. Ale widzę, że dobrze zabezpieczyliśmy drzewka. Albo wiesz co, mają tyle tutaj tego, Że nie tej ma- dobroci, że Klaudia, nawet się nie koza kuszą. by w krzaki poszła pierwsza Pierwsza. i w drzewo. Co ty? No. Koza drzewu nie odpuści. I tutaj zobacz, rosną i mlecze i tam jest babka lancetowata, takie jest takimi Tak, chudymi i liśćmi. krwawnik i później ty Krwawnik, mówiłaś, że tam jest było to. coś. Co to była ta pietruszka? Kurdybanek. 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 A ja to mówię pietruszka na to, Nie, to nie jest kurdybanek. nie? Nie, kurdybanek to ma te fioletowe kwiatuszki. Aha. Takie malutkie i on ma taki bluszczyk. On A to ma co tak to jak jest? bluszcz A ta takie. pietruszka? A ta pietruszka to... ojej. Mówiliśmy o tym ostatnio i Tak, zapomniałem. ale poczekaj. O, Przypomnijmy sobie. no. Ale powiem wam, że te pastwisko zaczyna się robić genialne. My nie wiemy skąd to wynika. Jest kilka teorii. Po pierwsze, że co roku tutaj mamy brojlery i one nawożą. Co roku. I po prostu ono wariuje. Ono jest najrzadziej podlewane. Właściwie ja je tylko raz podlałem w tym roku i nie wiem, czy będę drugi raz podlewał, bo za drugi raz to tu już wejdą brojlery. No i tą kupę, co spłukuje, no też podlewanie. Ale w ten sposób. Także możliwe również, że bo my mamy oczyszczalnię blisko domu, ale tu jest dren z oczyszczalni i ta wszystka trawa, przecież ta woda gdzieś pod spodem może szuka suchych miejsc i gdzieś to nawozi i jednak daje tu wodę. I naprawdę nie wiemy, ale te pastwiska i te są genialne. I to dzięki zwierzętom, I to zwierzętom. prawda? I to dzięki zwierzętom, więc jeżeli macie kawałek ziemi, której po prostu wy sami nie jesteście w stanie już o nią zadbać, zastanówcie się, czy takich 3 zwierzątek po prostu No. i Powiem, przyjemność obcowania Nie ma z nimi. permakultury bez zwierząt. Jeśli ktoś wam mówi, że jest permakultura bez zwierząt, jest bzdura. Muszą być zwierzęta. Słuchajcie, zwierzęta, jeszcze raz zwierzęta. To od zwierząt powinniśmy zaczynać sadzenie. Ja wiem o czym mówię, że to jest ciężkie, ja mi się nie da, a ja mam pracę, nie mam tego, wiecie, czasu.
ale jak chcecie mieć takie bardzo dobre, rosnące gospodarstwo, muszą być zwierzęta, bo musi być nawóz, musi być kupa, musi być zgryzanie. Naprawdę to jest fajna sprawa, jak tam to skacze. I pszczoły widziałem, tu już tak zaczynają lipę wąchać. Już? No. Ale ta lipka Ale już... ładne, w tym roku ładna jest lipa. No, No zobaczymy, oby nie było Tu w przymrozków. kamerze ciężko to pokazać. Na przykład widzimy, że no niektóra ta lipa jest na średnim stopniu rozwinięcia, Tamta, natomiast popatrzcie, tamta już z ma tyłu liście. za Marcinem, ona już Aha, ma no. piękne liście, a Tam. inne w ogóle jeszcze gdzieniegdzie takie pączki malutkie. Ale Więc- niektóre to byśmy myśleli, że w ogóle nie przeżyją, Tak. szczerze mówiąc. Były. Oj, tam popatrz już za chwilę. A nie, no już coraz więcej już jest liści. powoli, powoli. No dobra, lecimy. To co, kto idzie? Kto otwiera, a kto Może- biegnie? Może ty ja mam tego palca takiego z***nego, jeszcze się wydupczę. No dobra, będę biegł. Będę biegł. Będę biegła, no. Boli mnie ten palec, kurde, ostatnio miałem kontuzję, mogę mówić. To nie. Albo nie, dobra, Tam daj, tam daj. nie, dobra. Chodź, otwieraj. Poczekaj, otwieraj. daj. Nie, dobra, otwieraj. No myślałem, że był jeden każ mam to takie łakome. O, chodź, ta akcja. No, pokazać nie zdążę, już Klaudia pogoniła. To są. Dobra, ja biegnę. Będzie trochę szarpać obraz. Są stęsknione za siankiem i za swoim domkiem, ale dzisiaj miał wypas. Dzisiaj jest również pierwszy dzień, gdzie pisklaki nam się wykluwają. Tak, to już jest ten czas. Jak nas śledzicie, to może liczyliście te 3 tygodnie, no to właśnie dzisiaj jest pierwszy dzień klucia się. Oczywiście policzymy wszystkie brzdące i powiemy Wam, ile tego wyszło. Będą się kluły dzisiaj, jutro. Czasami się zdarza, że jeszcze na 3. dzień też się wykluwają takie ostatki. Dobra, pokazuję Wam je. Dobra, tylko żebyście mi tutaj do góry hopsa i do góry hopsa. Co hopsa? Bo trzeba kolejną ferajnę tutaj zdjąć, bo już się następne maleństwo wykluło. Proszę bardzo. Tam z tyłu, nie wiem czy widzicie, jest jeden, którego muszę zgarnąć, ale o, Marcin przyszedł, to mi pomoże, widzisz tam? Ale na sam koniec. No coś ty. Aha, czyli jest piętro niżej teraz. Dlatego właśnie my przechodzimy i tak sprawdzamy, bo nie chcemy właśnie, żeby spadały, żeby były upadki, no ale no, ten kawaler stwierdził, że Oj, niektóre spadają. Pięknie No, ale- się klują. co chwilę tutaj podchodzimy i ściągamy je. Teraz będziemy je pewnie zanosić jeszcze wieczorem. Dobra. Dajemy w tym momencie 2 lampy, ponieważ jest takie, no nie powiedziałabym załamanie pogody, no bo to wiadomo. Jest. W nocy Ale będzie to- po 1-2 stopnie. Tak, ale kochanie, w tym sensie, no wiadomo, jest jeszcze w sumie, no Aha. początek maja, No tak. no. Było już, widzieliście jak roznegliżowani chodziliśmy po 20 parę stopni, a teraz 0 będzie w nocy. No, a my im grzejemy, wiecie, żeby już cały ten odchowalnik był troszeczkę wygrzany. Nie wiem, czy coś to daje, czy nie. Nie ma to myślę, dla że- nas znaczenia, Myślę, że jakby prądowo. No, jesteśmy z tymi szczęściarzami, który prąd jakby nie za bardzo no, zmienia cokolwiek. tak, tak.
Tylko że chyba by się przydała jakaś miska. To tą tacę srebrną przyniosę. Nie. Aha, tacy nie, że to bym wsypał. Aha, miskę do nabierania, w tym sensie. I mówimy, pierwszy tydzień to one całe będą lecieć na tym. I od pierwszego tygodnia do drugiego tygodnia podaje coraz więcej naszej paszy. No i oczywiście nasza już po tym drugim tygodniu jest w pełni. Ale zaczynamy od granulatu. Mieliśmy śmieszne komentarze, że wy tacy, a granulatem karmicie. No tak, zawsze my karmiliśmy i karmimy dalej. Oglądajcie nas uważnie. Tak, my mówimy, słuchajcie, tak jak mówimy, my wybieramy swoją drogę. My wcale nie upieramy się, że nasza droga jest najlepsza dla was. Ale tak jak Marcin mówiłeś, to granulatem karmimy tylko tydzień, na początku. Tydzień i powiedzmy, że drugi tydzień, no nie wiem, no nawet nie połowa, no może połowa w sumie, bo schodzimy coraz bardziej i przyzwyczajamy do naszej paszy. Dobra, nie ma co im tu wieczyć. Tak, dokładnie. A woda? Wody jeszcze nie ma, no ale to jeszcze będziemy kurczaki nosić. Okej. Witamy się z Wami ponownie o godzinie 22, bo pakujemy teraz maluchy, bo musimy je przenieść. Widzicie, jak to jest na wsi? To nie to, że godzina 18 kończycie pracę lub 16. Tutaj jest cały czas coś. I tak się złożyło. Znaczy wiedzieliśmy, kiedy się klują, ale dzisiaj mieliśmy tyle pracy, że nie dało rady tego wcześniej zrobić, więc robimy to teraz. A dlaczego nie chcemy ich zostawiać na noc? Ponieważ będą się następne kluły i miałyby po prostu za ciasno. Jak się ładnie komponują w tym wiaderku. W żółtym wiaderku. Domek mają już nagrzany. Ja wezmę 20, nie wszystkie są tak super wysuszone. Dobrze, a liczysz, kochani? Tak, 20. 20, dokładnie. 20 czy 21? 20. 20, dobra. A na Was jutro przyjdzie kolej. Dobrze, my już Was nie zanudzamy tutaj, jak Marcin przekłada je. Niejednokrotnie to widzieliście. Po prostu robimy tak, żeby wiedziały, gdzie jest woda. I my tutaj szybko zaraz zamykamy i uciekamy do domu. Ale jestem czerwona. No ninja. Pokaż, jakie masz ruchy. Żeby ci coś nie strzeliło. Jak na rolkach. Tylko tego flaszki. Oła, ja się prawie przewróciła. I jaki jest wynik? Zapewne jesteście ciekawi, ile w końcu wyległo nam się tych pisklaków. Widzieliście już cały proces wykluwania się i jak w nocy je tutaj przetransportowaliśmy. Wszystkie żyją, nic się nie stało, prądu nie zabrakło, więc jest fajnie. A ilość? Marcin. No więc... Zaraz Wam pokażę Marcina, jak za kratami wygląda. Help. Już ten będę worek dobrym troszeczkę chłopcem. wisi. No dobrze, worek od ocieplenia wisi, ale bardzo dobrze. No musicie... 85 sztuk, wyszłoby 86. Gdyby nie to, że ja pamiętacie, zbiłem jedno jajko, a wiemy, że było zapłodnione, no bo widzieliśmy, co się zbiło. Tak. Także no 85, 86, no nawet przyjmijmy, że jakiś jest tam, wiecie, w liczeniu 2-3 problem, no to uważamy, że to jest genialny wynik, 84, 5, 6% na 100 jajek.
Tak, wynik rewelacyjny i nam się on powtarza Powtarza co nam roku, się, to co mówiliśmy wam, roku. to jest, jeśli macie, słuchajcie kochani, bo to trzeba też wziąć coś na klatę. My mamy dobry sprzęt i dlatego możemy jakby stwierdzić na 100% jaka jest zależność, jaka jest wykluwalność, bo te sprzęty to umożliwiają. Ja nie wiem, co wy macie za inkubatory, są różne firmy i jakości ich. Ja się nie upieram, że ten jest jedyny, który ma, ale on jest jakby sprawdzony, to jest znana firma. I dlatego no to my ustalamy ten procent i on jest uczciwy, natomiast jeśli macie mniej, prawdopodobnie coś z warunkami nie do końca musiało być. No, ja rozumiem, że to może się tam różnić, pewnie minus 10 sztuk na 75, może na 70, ale myśmy nigdy nie mieli myśmy Nie. chyba najmniej mieli 76 albo 8. 9 chyba, 79. 9, no to słuchajcie, no to jest cały czas bardzo blisko granicy, no. Mi się wydaje, że jeśli macie, już tak wiecie co, dla takiej totalnej pewności, mniej niż 70% z jajek, które wykluliście, to naprawdę jest problem albo z ustawieniami, albo ze sprzętem. Dobrze, a ja teraz tutaj jestem o maluchów, żeby sprawdzić, wiecie co, czy nie mają poblokowanych, nie tyle, że Kuperków. jeli kuperków, tak, a ten co tutaj tak sobie kolego leżysz, sympatyczny? Po prostu się nie boi. Aha, po prostu grzał się, a Klaudia wzięła go, popchnęła i sobie poszedł. Spójrzcie na te cudaki. Tak właśnie zachowują się kurczaki, jak się boją. One uciekają w róg i się napychają, więc dobrze, ja nie mam tego zrobionego z Klaudią. Na razie nic się nie stało, odpukać, ale rogi powinny być zaokrąglone. To jest dobra porada w razie jak odchowujecie. Jest dużo bezpieczniej po prostu. Bo te, co tam są w rogu, mogą się same zadusić przy samym rogu. Znaczy zaduszą je kumple. Ale wiesz co, rozeszły się, tak? To są w miarę. Wiecie, Spokojne nawet są. tutaj są w miarę spokojne. Jednak nawet głośne rozmawianie, to je po prostu płoszy tutaj i widać, no widzicie, pod lampą mało któryś kumpel się znajduje. O, idzie jeden tutaj odważny. My tutaj jesteśmy raz dziennie po prostu sprawdzić, czy wszystko z wodą, przedmuchać to na tacy jedzenie, bo na początku dajemy na tacy, żeby wiecie, łatwiejszy miały dostęp, później one już jedzą z karmnika. To jest ich już 5. chyba albo 6. dzień. Nie, chyba nie. Dzisiaj jest 8? Dzisiaj jest 10 już 10. chyba. No to już z 5. dzień ich jest. Także od 7. dnia włącza im się ich własne grzanie, staną się dużo bardziej bezpieczne, dla nich będzie bezpieczniej, typu zabraknie troszkę prądu, by zabrakło, lub byłaby super zimna noc, a się zdarzają przymrozki, to one już sobie dają radę, bo po 7. dniu zaczynają mieć własne piecyki, mini piecyki. Także Dobra, to jest, te pierwsze 7 dni jest zawsze kluczowe. No i oczywiście po tym 7. dniu my zaczynamy powolutku, najpierw garstkę, później 2 i do 2. tygodnia one jedzą praktycznie już tylko naszą paszę. A tutaj odnośnie paszy, nie wiem czy to było, kochanie, pytanie do brojlerów paszy, czy do wniosek, że do broilerów. że naszej paszy nie chcą jeść jakieś Tak, kurki, tak, że to myślę... pani parzy ziemniaki i ja uważam, że to jest fajne, jeśli chcecie mieć tłuste kury, natomiast ja bym osobiście, ja nie wiem, przez cały okres bym nie dawał, raczej bym dał na końcówkę, tak żeby one tego tłuszczyku dostały. Ziemniak nie jest dobrą paszą generalnie dla, ani dla nas, ani dla kurczaków. Wiecie, jest mało, jakby to powiedzieć, mało wydajna, czy mało składników zawiera dla nich pożytecznych. Fajnie podtuczyć, naprawdę na koniec, jak ktoś lubi tłuszczyk i takiego mieć, wiecie, bo to smak jest tłuszcz. Takie mieć tłuste rosołki czy coś. No one i tak są tłuste, ale można to jeszcze bardziej zwiększyć, co jest fajne. Natomiast... Tak, no i oczywiście namoczyć, prawda? Tak, namoczyć. Natomiast rozmawialiśmy i ja właśnie to, co wam powiedziałem też tej pani, myślę, że się dostosuje. No i pamiętajcie też, że jak zmieniacie paszę, albo wiecie, przechodzicie z kupnej na naszą, no to też kura jest do czegoś przyzwyczajona. To nie jest tak, że to się dzieje tak od razu, że one będą łakomo wciągać kukurydzę czy coś, jak one nie wiedzą, co to jest, bo w życiu na oczy nie wiedziały. No potrzebują chwili.
niegrzecznym kartonem i nic w życiu nie osiągniesz. O już, chodź, bo ci obiadu nie dam. Dobrze, ostatnia sadzonka. Myślałam, że Marcin bliżej pokrzyw zasadzi. O, cała ty. Cała ja? Jak starego na minę wrzucisz, to pierwsza. Jest pierwsza, ale do całowania się, to ja muszę się z psami całować. Nie, ja jestem pierwsza, Stanowskiem. No tak, a ja z Azją. Rób doły lepiej, stary. Sama se zrób doła i nie będę żadnego miał doła. Dobra jest, to się pani zadowolona. To jak ona nie przeżyje, to ja już nie wiem co przeżyje. Dobra. Się tu... No teraz tylko podlać. Teraz podlać. Zaraz wam pokażemy zdobyczne modrzewiowe drzewka i właśnie te krzaki. Znaleźliśmy pole, taki nieurodzaj, tam się nic nie robi. Nieużytek i jakieś tam błota i jakieś ludzie gruzowiska wyrzucają. No i sobie pomyśleliśmy, na pewno jest to czyjeś. Natomiast wygląda jak pobojowisko. No i tam były różne rodzaje. Właśnie tam żarnowiec mnie ujął. Tam krzewów, było mnóstwo żarnowca. I z tego co wyczytałam, żarnowiec bardzo lubi gliniastą glebę, więc powinno mu być bardzo dobrze u nas. Słońca będzie miał pod dostatkiem, bo tam akurat w tym miejscu, gdzie go zasadziłam, nie ma cienia. Koło uli, koło pszczółek z lewej strony. No i trzymam za niego kciuki, no. Tylko teraz jest najgorszy okres. Może to nie jest taki dobry okres właśnie na przesadzanie roślin, no bo jest ciepło i sucho, więc trzeba pamiętać, żeby co? Podlewać, a deszcze nie zapowiadają. No to... A co będzie w ciągu całego roku, znaczy w ciągu całego lata, to też zobaczymy, bo słyszeliśmy, że no raczej będzie lato suche. W zeszłym roku Mireczkowi udało się zrobić tylko jeden pokos, więc siano zebrał tylko raz w roku, a zazwyczaj to robi 2 razy. Ze względu na suszę nic nie było i myślimy, że w tym roku będzie niestety podobnie. Więc oczywiście co... Gorzej chyba. Bo tak, jeszcze tak, po tej porze było tak, jeszcze, mokro, tak, a teraz już jest... tak, zgadza się. Więc zobaczymy, co to będzie. Nie wiem, ile tego się leje. Lej. Ona mokro miała. To chodzi o tą ziemię, nie? Tak, żeby się oblepiła, żeby tam nie było powietrza. Klaudia, po co tam się wrzuciłaś? Jak to po co? Widzowie może już zapewne wiedzą, Patrz, jaka jak guza. jestem z koszyczkiem. Spójrzcie, mamy tutaj taką hałdę, którą zbieramy, czy jak kozy zjedzą gałęzie, czy jak się połamie. I mamy taką zaporę też trochę wieczną. No i tutaj korzeń, który wykopaliśmy w poprzednim odcinku, może widzieliście, jak porządki robiliśmy. No dzisiaj co, podchodzimy, słyszymy, że tu kura coś kwacze. Kurzy, popatrzcie na to. Patrzcie, ile To naprawdę nie jest ściema, że my coś takiego przygotowujemy. I my za każdym razem mamy coś takiego, że gdzieś znajdujemy. Klaudia dzisiaj w sianie znowuż nowe miejsce znalazła. Ale Daisy, tym razem kaczuszka. Ale to kaczuchy. Tak. Ale to one jeszcze dobre będą? W tej gorącej, co tu zobaczymy, chociaż kochanie, do wody tutaj, wrzucimy. Ale tutaj one słońca nie miały w ogóle. Ale do wody się wrzuca, żeby sprawdzić, czy jajko je się nadaje, czy nie. Jak takiej ilości, Poczekaj, jak od jednej kury. 4, 6, 8, 10, 11, 16 jajek. 16 jaj. I tak my za każdym razem. I teraz wiecie, tak. I patrzymy, skąd kura wyszła i bogdacze. Słyszymy kwa, 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 kwa. To jest oznaka, że kura jajo zniosła.
I teraz obserwujcie, jak macie taki otwarty teren jak my, jak nie macie wolier albo jakichś takich zamkniętych właśnie pomieszczeń, no to szukacie niestety tych jajeczek. No chyba trzeba będzie palić to, co? Bo tak się... Tak, no ale powoli, no też nie ma co bezsensownie wszystkiego naraz palić, prawda? Oczywiście. Dzisiaj zapowiadają burze i deszcze, to Więc- oby były deszcze większe niż burze. Tak, czekamy z utęsknieniem nasze roślinki, wszyscy czekają na deszcz. Zresztą wy na pewno tak samo, bo deszczu nie widzieliśmy już No Jeszcze nie, był chyba tam przez To nie moment deszcz, pada. dwie Ale krople. Klaudia, wtedy zapadało 3 cm, a teraz ma centymetr napadać, ja się cieszę. Aha, jeszcze To kurz zmyje no nam z dobrze, roślin. to co, śniadanie mamy. No śniadanie mamy, powiedzmy. No to idziemy robić śniadanie. Czekałaś aż przyjdę? Wiedziałam. Taką mam dziewczynę. Czekaj. Ja też czekałem, aż przyjdziesz.